Dzisiaj składamy część pierwszą oraz drugą kolekcji Lotus Renault 97T od De Agostini. Wybaczcie stan moich rękawiczek, nie spodziewałem się, że tak szybko ulegną tak mocnej degradacji. Składanie zaczniemy od prawego przedniego skrzydła. Element 1E składamy z 1F. Oba od zewnętrznej strony mają literkę R. Niestety nie pasowało idealnie i wydawały się trochę luźne. Oczywiście dwie śrubki MP rozwiązały ten problem. Zakończenie prawego skrzydła również ma drobną literkę R oraz wypustki, które ułatwiają dopasowanie elementów. Wąska część, ta boczna, ma być w kierunku złotej linii skrzydła przedniego. Dwie śrubki AP. Usunąłem dźwięk śrubokręta automatycznego, ponieważ jego dźwięk po czasie może być irytujący lub co gorsza kojarzyć się z dentystą. Elegancko, teraz element 1G, czyli prawa klapa skrzydła. Trzeba dopasować trzpień do klapy skrzydła. Teraz dwie śrubki BP. Warto, abyście kręcili je powoli i ostrożnie. Najlepiej nie dokręcajcie ich do końca, ponieważ można zgubić kąt nachylenia lub popsuć element. Prawe przednie skrzydło złożone. Teraz powtarzamy wszystkie czynności dla lewego skrzydła. Teraz ostatni element części z numeru 1, czyli przykręcanie szybki do kasku na dwie śrubki AM. Gazetka numer 1 zakończona. Od razu przechodzimy do złożenia z drugiej gazetki. Wkładamy górę tylnej klapy skrzydła z górą skrzydła. Zostało zaprojektowane to tak, aby pasowało tylko w jedną stronę, czyli by po złożeniu te wystające elementy nie były w linii prostej. Następnie montujemy klapę Garneya, zwaną też klapą z nadmuchem. Składa się ona z elementów 2E oraz 2D, które skręcamy na śrubki CP. Przejdźmy do czegoś większego. Główna część skrzydła tylnego 2A oraz lewe zakończenie skrzydła 2F. Oba elementy mają wypustki i wcięcia ułatwiające dopasowanie. Wkręcamy 3 śrubki AP. Dodajemy wcześniej złożony element składający się z 2B oraz 2C. Haczykiem do góry oraz złotymi liniami na bokach do zewnątrz. Dwie śrubki AP. Znowu element, który już znamy, czyli złożenie 2E z 2D. Nie wiem, czy we wszystkich egzemplarzach tak jest, ale u mnie zaczepy wychodziły idealnie na środku, przez co nie miałem jak ich zmontować. Postanowiłem delikatnie przykręcić element na śrubki BP, aby później dociągnąć go od drugiej strony. Wygląda to źle. Teraz prawe zakończenie skrzydeł 2G. Według instrukcji powinienem przykręcić to później po śrubce i nakrętce FM, ale nie zabierze mi to dostępu do śrubki oraz liczę, że dociągnie to skrzydło 2D, jak mówiłem wcześniej. Oczywiście używamy takich samych śrubek jak z drugiej strony. Teraz najgorsze, zamontowanie śrubki wraz z nakrętką FM na te nachodzące na siebie trzpienie. Pozwólcie, że przyspieszę ten moment i w sumie zdążę sobie zrobić kawę. Mały spoiler. Będę się męczył, ale zamontuję to w rękawiczkach. To nagranie uświadomiło mnie, że zrobiłem bardzo dziwny dźwięk zwycięstwa. No i proszę bardzo, minęła tylko godzinka i śrubka wkręcona. Ostatni element na dziś, mocowanie poprzeczki tylnego skrzydła, czyli element 2H. Dwie śrubki CP po obu stronach.
Super, że ta żyłka wydaje się napięta. Na niektórych nagraniach o tym modelu wydawała się za długa, co zabierało efekt realizmu. Gazetka numer 2 ukończona. To teraz zobaczmy, co udało nam się złożyć. Skrzydło przednie, lewe i prawe, kask oraz skrzydło tylne.